Witam o poranku. Kto może być następny, czyli najbardziej ryzykowny bank w Europie? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Dzisiejszy dzień i dzisiejsza sesja jest niezwykle istotna i ważna, ponieważ wieczorem o godzinie 19 poznamy decyzję Fedu w sprawie stóp procentowych. Zobaczymy, jak bardzo rynek będzie zaskoczony wszystkimi informacjami, które będą płynęły z Banku Centralnego z powodu tego, że kryzys bankowy, który zaczął się rodzić 2 tygodnie temu w Europie, doprowadził do gigantycznego przetasowania w oczekiwaniach co do dalszej polityki monetarnej, może być formą nacisku rynku na to, żeby Fed nie aż tak bardzo agresywnie podchodził do polityki monetarnej, bądź też nawet zmienił trajektorię stóp procentowych. Natomiast ten temat będzie szczególnie dla nas interesujący podczas sesji amerykańskiej, dlatego ten popołudniowy komentarz będzie nastawiony na analizę tego, co może się wydarzyć. Natomiast ten poranny będzie nastawiony na to, by spróbować odpowiedzieć na pytanie, kto może być następny, czyli jaki jest najbardziej ryzykowny bank w Europie po tym, jak Credit Suisse został przejęty przez UBS. Zobaczmy na wykresach, które zostaną za chwilę przedstawione, na które banki warto zwrócić teraz szczególną uwagę, a szczególnie jeden jest taki wyróżniający, gdzie ryzyko może rosnąć i może narastać dla całego sektora bankowego w Europie i na który rynek już teraz swoimi narzędziami zwraca szczególną uwagę. Dzisiejsza sesja powinna być sesją do przeczekania na godzinę 19, więc mała zmienność, mała aktywność powinna nam towarzyszyć. Natomiast po godzinie 19 sesja powinna być gigantycznie zmienna. Naprawdę część inwestorów, jak widzimy na wykresie, spodziewa się nawet obniżki stóp procentowych. Oczywiście jest to zdecydowana mniejszość, ale Nomura swoim raportem sprzed tygodnia wprawił w zakłopotanie część inwestorów, ponieważ ten raport świadczy o ogromnej polaryzacji na rynku. Jeszcze tydzień temu, jeszcze 2 tygodnie temu rynek spodziewał się, że stopy procentowe mogą w Stanach Zjednoczonych dojść nawet do poziomu 6%, a teraz, jak widzimy, część inwestorów spodziewa się, że stopy procentowe spadną. Konsensus mówi o lekkiej podwyżce stóp procentowych, ale o tym szerzej będziemy mówić dzisiaj w popołudniowym komentarzu. Już zachęcam do tego, żeby wrócić na kanał i posłuchać najnowszych informacji z rynku pieniężnego. Natomiast w Europie, które banki generują największe ryzyko? Rynek obawia się, że tak jak na tym wykresie, który jest teraz w tle banku First Republic, który tworzy swoje nowe historyczne minimum, który się gigantycznie załamał w ostatnich dniach, że ten scenariusz może się powtórzyć w niektórych innych bankach, może się powtórzyć także w Europie, że problemy Credit Suisse mogą być powielone w niektórych innych bankach w Europie, że kryzys może się dalej rozlać i warto być świadomym, gdzie tkwią kolejne ryzyka. Na następnym wykresie chciałbym jednak pokazać, że te wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich dniach, w ostatnich miesiącach, w ostatnich kwartałach doprowadziły do tego, że sektor bankowy w Europie jest na poziomach wycen niezwykle atrakcyjnych. Ostatnio byliśmy tutaj pod koniec poprzedniego roku, kiedy w październiku rynki giełdowe tworzyły swoje minimum. Byliśmy także 3 lata temu, kiedy doszło do wielkiego krachu związanego z początkiem pandemii. Byliśmy także tutaj w 2011 roku, kiedy Europie groził kryzys rozpadu strefy euro i byliśmy także tutaj na wycenach w 2008-2009 roku, kiedy upadł bank Lehman Brothers, czyli wniosek jest taki, że dla inwestorów długoterminowych wyceny, które są teraz, mogą być niezwykle atrakcyjne, dlatego też część inwestorów wykorzystuje i pewnie uważa te spadki jako wielką szansę. Natomiast oczywiście nie wiadomo, kiedy faktycznie dno na sektorze bankowym zostanie utworzone i gdzie banki zaliczą swoje minima w wycenach. Natomiast z historycznego punktu widzenia jesteśmy teraz bardzo blisko historycznych minimów wycen
co nie oznacza, że te wyceny nie mogą być niższe. I oczywiście pamiętamy cały czas, że ten sektor bankowy generuje teraz ryzyko dla całego rynku finansowego, dla giełdy papierów wartościowych jako całości, dla gospodarki jako całości i tego się rynek obawia, generując tendencje spadkowe, które w ostatnich dniach były dość częste. No i teraz, drodzy Państwo, już konkretna odpowiedź na pytanie, kto może być następny, czyli najbardziej ryzykowny bank w Europie poza Credit Suisse i jednoznacznie wynika z tego, że jest to Deutsche Bank. Drodzy Państwo, na tym wykresie bardzo ładnie widzimy, jak rynek zabezpiecza się na wypadek bankructwa poszczególnych instytucji finansowych. To są tak zwane CDS-y, Credit Default Swapy, na dług poszczególnych instytucji finansowych. Jak widzimy, te Credit Default Swapy, CDS-y nie są tylko i wyłącznie na kraje europejskie, na dług państwowy różnych krajów na świecie, ale także na poszczególne instytucje finansowe. No i w tym wypadku jednoznacznie widać, że po Credit Suisse najbardziej narażonym na ryzyko bankiem jest Deutsche Bank. Nie trzeba nikomu mówić, jakie jest gigantyczne znaczenie Deutsche Bank dla całego systemu bankowego w Europie, ale także na świecie. Jest to jeden z tych banków, który ma wielkie znaczenie dla rynku walutowego na całym świecie, ale wniosek jest taki, że rynek zastanawia się, czy to właśnie teraz w kolejnym etapie potencjalnego kryzysu bankowego nie nadejdzie czas na to, że Deutsche Bank będzie najsłabszym ogniwem i że to on będzie potrzebował wielkiej pomocy. Następny w kolejności jest Barclays, ale także widać, że jest różnica w ocenie ryzyka między Credit Suisse, Deutsche Bank a Barclaysem, więc to nie jest tak, że na pewno Deutsche Bank będzie w kłopotach. Jest generowane ryzyko na Deutsche Banku. W porównaniu do Credit Suisse to ryzyko jest znacząco mniejsze, ale w kolejności, jak widzimy tutaj na tej tabeli, następnym bankiem, który generuje największe ryzyko w Europie, to jest Deutsche Bank i odpowiedź na pytanie, kto może być następny, sygnalizowany jest właśnie przez rynek instrumentów pochodnych zabezpieczających nas na wypadek bankructwa poszczególnych instytucji finansowych. Będziemy oczywiście bardzo się przyglądać temu sektorowi, tym wydarzeniom związanym z kryzysem bankowym. Dzisiejszy Fed ma także za zadanie odpowiedzieć na pytanie, jak banki centralne, w tym Fed, będzie działał w sytuacji, kiedy potencjalny wciąż kryzys bankowy zacząłby się rozlewać, zacząłby się materializować. Dlatego też ta dzisiejsza sesja naprawdę ma ogromne znaczenie i do Fedu powinna być bardzo spokojna, a po Fedzie po godzinie 19 zmienność na rynkach powinna być wprost gigantyczna. No i teraz przejdźmy po poszczególnych rynkach, instrumentach finansowych, żeby zobaczyć, co się dzieje. Moim zdaniem najważniejsze wydarzenie wczorajszego dnia było takie, że udało się wrócić na poziom 4000 punktów na indeksie Standard & Poor, a to potwierdza, że wsparcia w rejonie 3900 punktów, czyli przełamana wcześniej roczna linia trendu spadkowego, czyli linia Bessy oraz średnia 200-sesyjna na wykresie dziennym zadziałały, generują tendencję wzrostową. Rynek akcyjny w Stanach Zjednoczonych nie boi się tego, co się dzieje w przestrzeni medialnych i tych problemów niektórych mniejszych banków w Stanach Zjednoczonych, że ten problem prawdopodobnie jest już w cenach i w takiej sytuacji należy od razu przypomnieć sobie stare rynkowe powiedzenie, że jeżeli coś nie chce spadać, to będzie rosnąć. I moim zdaniem jest ogromne prawdopodobieństwo, że po Fedzie, po tych wydarzeniach, które będą miały miejsce wkrótce, indeksy giełdowe raczej wrócą do wzrostów niż do spadków. No ale oczywiście wszystko jest w grze, jest możliwe, natomiast analiza techniczna pozwala nam w dość sposób taki chłodnym okiem stwierdzić, jakie jest prawdopodobieństwo kolejnego ruchu i w tym wypadku, utrzymując się nad ważnymi wsparciami, przebijając kolejne opory, indeks giełdowy w Stanach Zjednoczonych sygnalizuje, że jest większe prawdopodobieństwo niż 50%,
że indeksy giełdowe będą chciały rosnąć niż żeby spadały. I kiedy przeanalizujemy dzisiejszą sesję w Azji, gdzie indeks giełdowy Nikkei rośnie, tworząc formację odwrócenia tendencji spadkowej na wzrostową, indeks w Hongkongu także rośnie. Myślę, że będziemy świadkami dzisiaj kontynuacji wzrostów w Europie, raczej optymistycznych nastrojów na początku sesji w Europie, więc DAX powinien także utrzymać się nad swoimi wczorajszymi maksimami i w takiej sytuacji powinniśmy być także świadkami dobrych odtrwać optymizmu na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Jak rynek w ostatnich godzinach wycenia potencjalne zmiany w polityce monetarnej? Jak widzimy, dzisiaj jest około 60-70% prawdopodobieństwa na podwyżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Być może będzie ona w maju, a później już rynek spodziewa się obniżek stóp procentowych, więc to jest scenariusz bazowy, ale dokładne wnioski będziemy czerpać z tego wykresu dzisiaj po południu, dlatego zapraszam jeszcze raz. Dzisiaj około godziny 16, 15:30 będzie ten raport poświęcony temu, co zrobi Fed, na co warto zwrócić wtedy szczególną uwagę, a to jest punkt odniesienia dzisiaj o poranku. Patrzymy także na zachowanie rynkowej stopy procentowej, czyli amerykańskich obligacji. W tym wypadku mamy wykres ceny amerykańskich obligacji 10-letniej i ta rentowność wczoraj wyraźnie wzrosła, oddalając się od tego swojego punktu odniesienia 4,35% i pokazując nam, że opory, czyli to wsparcie na rentowności, czyli opór na cenach działa, funkcjonuje i wykresy z ostatnich godzin jednoznacznie pokazują nam także, jaka jest gigantyczna skala zmienności. Rynek obligacji jest teraz tak zmienny jak Forex w swoich dobrych czasach i to stoi w sprzeczności z wszystkimi książkowymi tezami mówiącymi o tym, że rynek obligacji jest rynkiem bezpiecznym, że rynek obligacji jest taki dla emerytów raczej. Tutaj wydarzenia ostatnich w ogóle miesięcy pokazują, że rynek obligacji potrafi pokazać swój pazur i ogromna zmienność sprzyja także day traderom, inwestorom krótkoterminowym na dużą ilość dużych, ciekawych okazji inwestycyjnych. Patrzymy także oczywiście na amerykańskiego dolara. Amerykański dolar także zdradza ochotę na tendencję wzrostową. Rynek spodziewa się, moim zdaniem, raczej zmiany, pivotu w ocenie polityki monetarnej przez Fed i moim zdaniem konsekwencją tego jest to, że wychodzimy na maksima z ostatnich dni, czyli także tutaj na eurodolarze kształtuje się formacja odwrócenia tendencji spadkowej na wzrostową. Zmiana tendencji na rentownościach powoduje, że dolar-jen broni swojego wsparcia w okolicach 130, gdzie mamy także linię trendu wzrostowego o kilkumiesięcznej charakterystyce i ostatnie dni przynoszą nam także zmienność na parach związanych z funtem, ale gdy zobaczymy wydarzenia na funcie na przestrzeni ostatnich kwartałów, zwłaszcza ostatniego kwartału, to tutaj widzimy brak zdecydowania, brak konsekwencji, brak trendu, dlatego też pary związane z funtem generują teraz bardzo wiele sygnałów dla tych wszystkich, którzy liczą na kontynuację tendencji. Warto być tego świadomym. Zmiana tendencji na obligacjach od razu daje także spadki ceny złota i nie udaje się utrzymać nad poziomem $2000. Natomiast jeżeli po dzisiejszej sesji będziemy świadkami nawrotu do tendencji spadkowej rentowności, to cena złota powinna ruszyć także znowu do góry. Ja osobiście spodziewam się kontynuacji tendencji wzrostowej i co dalej, to zobaczymy. Myślę, że jest duża szansa na to, że ta tendencja wróci, ponieważ złoto także bardzo lubi, kiedy amerykański dolar się osłabia. Na razie amerykański dolar się osłabia na eurodolarze, teraz tylko potrzeba znowu nawrotu do tendencji wzrostowej cen obligacji, czyli spadków rentowności i w takiej sytuacji zobaczymy automatycznie, że cena złota znowu zaczyna rosnąć. Optymizm płynie także z zachowania ceny miedzi, gdzie wróciliśmy nad ważny poziom $8650, więc popyt na ryzyko wspiera zachowanie miedzi. Mamy także próbę wzrostową ceny ropy naftowej, ale tutaj
Do czasu utrzymania poniżej $70 faworyzowane są scenariusze prospadkowe. No i teraz rynek krajowych aktywów, który pokazuje coraz większą relatywną siłę. Widzimy próbę nawrotu do tendencji aprecjacji, umocnienia krajowej waluty na euro złotym. Na dolar złotym widać ją szczególnie istotnie, szczególnie dobrze. Jest to oczywiście efekt zachowania euro-dolara. Wzrosty euro-dolara to jest coś, co uwielbiają aktywa ryzykowne rynków emerging markets, a rynek krajowej waluty polskich aktywów jest szczególnie interesujący, zwłaszcza rynek polskich obligacji. Natomiast zanim przejdziemy do obligacji, warto jeszcze raz zwrócić uwagę na te perspektywy co do polskich stóp procentowych. Pokazałem na wykresie, że oczekiwania są na obniżki stóp procentowych do końca tego roku w Stanach Zjednoczonych i jest to powielane zachowaniem tego, jak rynek ocenia perspektywy stóp procentowych także w Polsce. Przypominam ten wykres, który względem WIBOR-u 3-miesięcznego daje nam szansę na 75 do 100 punktów bazowych obniżek stóp procentowych do końca tego roku. Czyli w cenie, w rynku są obniżki w skali 3 razy ćwiartka, czyli takie standardowe 3 obniżki stóp procentowych rynek już teraz wycenia. A co będzie dalej? Dzisiejsza decyzja Fedu ma naprawdę bardzo duże przełożenie, będzie miała bardzo duże przełożenie także na perspektywy co do polskich stóp procentowych, więc zobaczymy wkrótce, jak rynek się wyszumi, jakie są zmiany na polskich perspektywach co do stóp procentowych. A rentowność polskich obligacji, utrzymując się poniżej 6%, także wspiera tezę, że po Fedzie, po wszystkich innych wydarzeniach będziemy świadkami nawrotu do tendencji wzrostu cen, czyli spadków rentowności polskich papierów, czyli do rozpoczęcia następnej fazy hossy na polskich obligacjach. Jeszcze raz przypominam te założenia z początku 2023 roku, że ten rok, gdzie mamy perspektywę obniżek stóp procentowych, to powinien być rok hossy na obligacjach na całym świecie i wygląda na to, że faktycznie tak będzie, a dopiero 2024 rokiem hossy na giełdzie papierów wartościowych, kiedy giełda będzie już dyskontowała obniżki stóp procentowych, przy założeniu oczywiście, że procesy dezinflacyjne na to pozwolą, więc słowo dezinflacja faktycznie jest słowem ekonomicznym roku 2023. I giełda papierów wartościowych. Jeżeli dzisiaj zostaną pokonane maksima z końcówki poprzedniego tygodnia, to na wykresie powstanie także formacja odwrócenia tendencji spadkowej na wzrostowej na giełdzie papierów wartościowych i jestem też ciekawy, co się dalej wydarzy. Sesja w Azji sygnalizuje, że otwarcie może być wyżej, natomiast myślę, że rynek będzie spokojnie czekał na wydarzenia na całym świecie, a gdyby jednak rósł, byłby to naprawdę wielki sygnał siły polskich aktywów i dowód na to, że rynek ma ochotę naprawdę rosnąć, wrócić do tendencji, która dominowała od października na giełdzie papierów wartościowych. Kto może być następny, czyli najbardziej ryzykowny bank w Europie, to warto cały czas monitorować Deutsche Bank, patrzeć, co się tam dalej dzieje, czy sygnały negatywne, które mogą płynąć z sektora bankowego, czasem nie płyną właśnie z tego banku. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, a dzisiaj życzę dużej, dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.